Marku, chciałam, żebyśmy dzisiaj mówili o tym czasie od 40 roku do końca wojny i proponuję, żeby zacząć od opowiadania o wyjeździe Zygielbojma, Szmula Zygielbojma z Polski. No to jest historia o wiele wcześniejsza, bo tam starzy Niemcy ustanowili, jak weszli do Warszawy, po zawieszeniu broni zażądali 12 zakładników, którzy mieli mieszkać w ratuszu i gdyby coś złego się stało jakiemuś Niemcowi, to jednego z tych zakładników, czy dwóch, czy wszystkich zastrzelą. Wywiesili i Starzyński wyznaczył 12 zakładników, czy 10, 12 chyba zakładników. Wśród nich była Estera Alter-Wińska, był Artur Zygielbojm, to była największa frakcja za jeszcze wybieralnego tego Rady Miejskiej, czy Rady Miejskiej, prawda? Ale która była od 4 lat nie istniała. Ale do siedzenia przeciwko Niemcom to się według tej proporcji on to brał. I był z żydowskich jeszcze przedstawicieli, zdaje mi się, że Gepner, nie pamiętam. No i tak się stało, że oni siedzieli w tym ratuszu. Na początku było przez pierwsze parę dni było spokojnie, potem też było spokojnie. I oni siedzieli. Potem tak trochę poluzował się ten rygor i oni się zamieniali. 6 siedziało w nocy, 6 w dzień. Niemcy jakoś nie zwracali na to uwagi. I tak to szło. A na mieście było wywieszone, kto jest zakładnikiem, były plakaty i ludność ma być spokojna i tak dalej, i tak dalej. No, i nie pamiętam, którego to było dnia, kiedy przyszli nagle Niemcy i postanowili aresztować wszystkich zakładników. Woźny z parteru przyleciał, bo byli już wszyscy, bo to było rano, byli wszyscy 12, jedna kobieta, ta Estera Alter-Wińska, to jest siostra Wiktora Altera i pierwszy adwokat w Europie kobieta. I jak ten woźny przyleciał, że idzie Gestapo, czy idzie TSS, nie wiadomo jaka tam formacja przyszła, to on ją, a w magistracie są bardzo wysokie sufity, 4 metry, 5 metrów, takie są te sale. I w tej sali są szafy i te szafy mają w ścianach i mają też wysokość 2-3 metrów. Jak tak się stało, jak ten woźny przyleciał, to Starzyński złapał Esterę, wrzucił do szafy i zamknął ją w tej szafie. Tymczasem przyszli Niemcy i wszystkich aresztowali i zabrali. I ona została w tej szafie. Nikt nie wiedział, że ona jest w tej szafie, ani woźny nie wiedział, nikt nie wiedział. I ona siedzi, mijają godziny, siedzi w tej szafie. W końcu zaczęła pukać, stukać. Jednym słowem, wieczorem ten woźny się skapował, że ktoś tam jednak jest. Poszedł i otworzył szafę i ona z niej wyszła. Tak było. A w tym momencie, kiedy przyszli aresztować, jeszcze ta zmiana tych ludzi się nie dokonała. I Zygielbojma jeszcze nie było. On gdzieś był już na placu teatralnym, ale jeszcze nie doszedł do ratusza. No jak on przyszedł, to ten woźny go od razu odesłał i on został w ogóle nietknięty.